Spod toaletą pani ma klucz. Klucznik. Tak, bo tu i samochody się zatrzymują na zdjęcia, patrz. Brama do północnej Norwegii to popularna atrakcja turystyczna. Teraz oficjalnie przekroczymy północ Norwegii. Brama symbolicznie oddziela najbardziej wysuniętą na północ część Norwegii i stanowi naprawdę mega tło na zdjęcie z Norwegii. Idziemy jeszcze do tablicy. Po prostu i wszyscy czekają, żeby zrobić sobie to jedno zdjęcie. Dobra, idziemy przekraczać. Widzę. Przeszliśmy. Po drugiej stronie Strongeland. Dobra. I tak przechodzimy sobie z północnej części na południu Norwegii. Skoro oficjalnie przekroczyliśmy północ i jeszcze nas nie wykryli nocni wędrowcy, to lecimy do kolejnego obowiązkowego miejsca na tych surowych, wspaniałych terenach. Co, zdobyliśmy północ. Teraz fani gry o tron pewnie by się tu chcieli dostać. Jak już widzicie, okolica zaczyna wyglądać jeszcze bardziej dziko, a teraz wizyta w centrum koła podbiegunowego, otwartego 13 lipca 1990 roku. Zanim wejdziemy do środka, to pokażę Wam, co znajduje się za tym budynkiem, bo widzimy sporo osób kręcących się po tej okolicy. Idziemy teraz tam wejść. Jak Wam się podoba wygląd budynku? Spoko, nie? Tak, północ od dołu zdobyta, to ciśniemy jeszcze zdobyć wzgórze. Tam. Niestety się rozpadało, ale na szczęście jest to pierwszy deszcz w ciągu 5 dni, taki stały deszcz, bo od rana nawala. Wcześniej to tylko kropiło, a teraz już nawala. Więc nie jest źle chyba, nie? Rok temu nam waliło przez 4 dni z rzędu. Dzień a noc, dzień a noc. Także nie jest źle. To jest, człowiek se kupuje wakacje, żeby zmoknąć. Ludzie w Polsce mają teraz 30 stopni, a my 13, 14 stopni. Sak, tam sobie zrobimy od góry zdjęcie ładnie. Tu taki bydlak jest drewniany. Są jakieś herby. Idź już tam do góry. Tu są jakieś herby. Pewnie ludów tu zamieszkujących. Albo po prostu tak strzelam, bo nie mieliśmy wytłumaczone. Tam jakieś wyryte renifery, różne runy. Ciśniemy na górę. To komuś się chciało zobaczyć. Tyle tych głazów robić. Idziemy z tej, patrz. To będzie w tle i z tym wszystkim, chodź. Idziemy tak, żeby tego nie podeptać. Co mogę?
żebyś wiedziała, że się zaraz ułożę. A ułożę, żeby było, że to... Proszę, kamienie. Zaraz tu coś ułożymy. O, jeden kamień. Drugi kamień. Trzeci kamień. Czwarty kamień. Ten jeszcze będzie. To jest moje. I co tu takiego bydlaka zrobili? Jaki wielki bydlak. Też tu coś damy od siebie. Tylko jak ja tu coś dam, to normalnie ci... Masakra. Jak ułożony, nie? To widać. Tu damy. Patrzcie to. To jest powsadzane. Na niczym się nie trzymie. Sporo trudu to wymagało. A, bo tam jest jeszcze coś popisane. Jak tu przejść, żeby nie wdep z kałuży? Za chwilę zobaczycie coś ciekawszego ułożonego na ziemi. Ty, rzeczywiście, to jest normalnie coś popisane. Masakra. Co tu pisze? Cała dolinka, normalnie napisy z tych kamieni. Tu jakiś lu. Widzicie, ile tu jest słów? Dajcie znać w komentarzu, jakie widzicie. Taki widok stąd jest, taka jest północ. Tak jak w Grze o Tron. Zimna. Zimna i pusta. A tam pewnie jest mur i tam trzeba walczyć z trupami. Nie? No i co, ładne? Jeszcze takich wielkich usypanych nie widzieliśmy. Kamyków. Nie? Tak, trzeba ściągnąć galoty. Bo kierowca zaczął grzać. Tu jeszcze takie jedno usypane jest, ale mniejsze. Taka piramida. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rockstar in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm back. No i tyle, no. Co tu więcej? Kto tu był? Dranaja, Tetka i Nisko tu byli. Nie mamy markera, więc nie mamy jak się podpisać. Ale ogólnie widzę, że ludzie się podpisują, tylko bardziej na tamtej większej niż tu. Tu był Rudy. No po takim czymś to już jest głupota się podpisać drewnianym, no bo to już później zostaje, no bez przesadyzmu. Co innego jakieś kamienie, co są ułożone przez turystów, a co innego jakieś konstrukcja, no ludzie. Szanujmy trochę to. Jakby to teraz każdy się tak podpisywał, to co? Teraz by było Łysy kocha coś tam, Rudy jej i co tam innego. No też bez przesadyzmu, nie? Nie? No tu jest podpisane, mówię, na drewnie. No jak tak każdy podpisywał, to przecież to normalnie jak przystanek autobusowy na Śląsku by wyglądało. Łysy kocha najbardziej, Rudy jej. Co by to było? Trochę szacunku dla otoczenia. No i tu są różne wyryte takie. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Trzeba uważać na to wszystko, co tu jest porobione, bo już ludzie chodzą i bulą. Ktoś tu przez pół godziny robił. Jak ktoś przyjdzie, już nie mamy czasu, idziemy sobie pamiątkę zrobić, bo ogólnie można stąd pamiątkę mieć. Dobry. Ale bydlak. Widzicie go? Chodźcie do niego.
Patrz, łoś. A, bo tam są jeszcze, tam jest orzeł, lis. A tu renifery na pocztówkach. Ale szorstkie. Ucho ma fajne. Nawet nie wiecie, jakie przyjemne futerka mają. Co to za inny? Niestety minus jest taki, że abym ja je mógł głaskać, ktoś musiał na nie polować. Oczywiście wypchane zwierzaki to nie jedyny powód postoju tutaj. Poza nimi, jak widzicie, jest mnóstwo wszelkiego rodzaju pamiątek związanych z Norwegią. Ale oczywiście my przyszliśmy tutaj po pieczątkę i oficjalną broszurkę imienną dotyczącą zdobycia tych terenów. Ale o tym będzie już za chwilę. Teraz jeszcze patrzcie sobie na pamiątki i ceny. Ceny pamiątek na szczęście nie są tak bolesne jak jedzenia w Norwegii. Oczywiście są większe i pewnie jeszcze dodatkowo zawyżone, ale mimo wszystko jeszcze kupno jakiegoś drobiazgu aż tak nie boli jak wyjście do restauracji. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored? Nic, jeszcze chwila czasu jest, zanim pokażę wam trole. Trole jako pamiątka to odrębny temat. Możecie je kupić prawie wszędzie i oczywiście są różnych rozmiarów i jak i ich wygląd jest skrajnie różny. Od takich fajnych słodziaków po większe trole rodem z filmów. To od was zależy, jakiego łobuza weźmiecie ze sobą do domu. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, jakiego najśmieszniejszego trolla widzieliście do kupienia jako pamiątka. I need time to deal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. Będzie pani, proszę. Będziemy taki certyfikat chcieli. Hello again. No, w końcu po odczekaniu w kolejce najwyższy czas przejść do sedna odcinka. Mianowicie to właśnie u tej fajnej, uśmiechniętej pani możecie dostać zarówno płatny certyfikat, jak i bezpłatną pieczątkę potwierdzającą przekroczenie koła podbiegunowego. I tu uwaga, rada dla was, weźcie ze sobą jakiś fajny, najlepiej ozdobny kawałek papieru czy kartki na pieczątkę. Nie bierzcie przykładu z nas. Nam nikt nic o tym nie mówił i pieczątkę dostajemy do notesu. Na szczęście pani jest mega miła i nie poddaje się w zrobieniu pełnej pieczątki na za małej kartce. Generalnie w Norwegii każdy personel, z jakim mieliśmy do czynienia, zawsze był uśmiechnięty i pomocny. Tu nie można się do niczego przyczepić. Jak widzicie, sporo pani nam tu tych pieczątek narobiła, a przypominam, że są darmowe. Skoro mamy załatwioną bezpłatną część, to najwyższy czas do płatnego certyfikatu. Oczywiście cena jest jego warta, więc raczej nie odmawiajcie sobie go. Można tu zaoszczędzić na innych, mniej ważnych rzeczach, które kupujecie na co dzień. Na początek pani prosi o napisanie naszych imion i nazwiska na kartce obok.
i z tej kartki będzie starała się swoim pismem je nanieść na certyfikat. Pierwsze pani robi próbę i pyta, czy może tak być. Jak tak, to zaczyna działać na właściwym papierku. I tu fajna wiadomość, że można wpisać 2 osoby na jeden certyfikat. Macie zawsze jakąś oszczędność niż przymusowe 1 na 1 osobę. Oczywiście pamiętajcie, że granica koła podbiegunowego północnego to umowna linia szerokości geograficznej, która wyznacza obszary, gdzie przynajmniej raz w roku występuje zjawisko dnia polarnego, gdzie słońce nie zachodzi przez 24 godziny, i nocy polarnej. Słońce nie wschodzi przez 24 godziny. Lokalizacja ta nie jest stała. Granica przesuwa się powoli w czasie, ponieważ oś obrotu Ziemi zmienia swoje nachylenie. Aktualnie granica ta zmienia się około 15 metrów rocznie. No, takie piękne renifery pewnie chcieliście widzieć u mnie w wiosce Mikołaja, nie? Można futro z reniferu. 999 no 450 zł. Skrzynka pocztowa. No i cóż, od tego odcinka do końca trasy będzie już tylko zimniej i bardziej ponuro. Takie są uroki tego miejsca, ale mimo wszystko cel podróży jest ważny, a zobaczycie go już za kilka odcinków. Tutaj to już wszystko i lecimy jeszcze do jednego sklepu, gdzie będzie kolejna ogromna ilość pamiątek do kupienia. Idziemy sobie na sesję. Straż pożarna. Norweska, pierwszy raz widzimy. No to wchodzimy na łowy pamiątek. Dajcie znać, czy coś wam się spodobało. Taki helmet. Właśnie o. Pan Wiking. Bardziej tak. To i tak bym brała. Taniej nie będzie. Tanio już było. To już są najtańsze rzeczy. A zawsze jakaś pamiątka jest. Sobie to wzięliśmy. Jeżeli ktoś lubi ręcznie robione pamiątki, a nie masowe magnesy czy kubki, to również się nie powinien zawieść. W Finlandii widzieliście więcej rękodzieła, ale mimo wszystko tutaj też znajdziecie coś dla siebie. O, znowu kamienie. Fani kamieni czy biżuterii również coś dla siebie znajdą, chociaż nie ukrywam, że widzieliśmy bardzo mało takich rzeczy. Taki róg bym sobie kupił. Karoseria nie chcę. Noże. Nigdy nie mogę noża przywieźć, bo zawsze samolotem latamy. Ciuchy. Kurtka. Ciekawe znajdzie. Oczywiście ubrania to obok troli największy wybór w podobnych sklepach. Niestety nie należą do najtańszych, ale podobno ich jakość jest świetna i służą na długie lata. O, lody. To pierwszy raz, kiedy widzimy lody w Norwegii. Serio. Taki koc. O, z renifera. Futra. Z renifera i kozy. Ciekawe, które jest które. To jest jakieś szorstkie. To mięciutkie. To jest fajne.
Pierwszy raz waszczemy trolla. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.